Awangarda i państwo to wystawa, która obejmuje okres od 1918 roku mniej więcej do 1981. Dlaczego? Dlatego, że ta chronologia zależy od etapów rozwoju sztuki awangardowej. Ale jednocześnie ta wystawa nie kieruje się powodami artystycznymi, tylko powodami historycznymi. Więc akurat te etapy rozwoju sztuki awangardowej nakładają się na bardzo ważne daty w historii Polski, czyli 1918 rok, odzyskanie niepodległości, 1981 wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, co zbiega się z kresem jakby rozwoju paradygmatu awangardowego w sztuce. Wystawa podzielona jest jakby na 3 części. Na część, która dotyczy dwudziestolecia międzywojennego, część powojenną i takie postscriptum, które możemy zobaczyć na parterze tego budynku. Problem relacji sztuki awangardowej do państwa, czy też do problemu wolności, co zresztą zostało powiedziane na otwarciu wystawy, jest bardzo interesujący i fascynujący. Ja się bardzo cieszę, że ten zaczyn wrzucony kiedyś tam, 2 lata temu albo 2,5 roku temu tutaj do muzeum, dyrektorowi Suchanowi zakiełkował i że narodziła się z tego bardzo ciekawa wystawa. Znakomitym kuratorem jest Dorota Monkiewicz, dlatego że ona jest naszą rówieśniczką, można powiedzieć. Więc Dorota była uczestniczką, świadkiem bezpośrednim tych wydarzeń, tych przewartościowych. Państwo to jest coś innego niż naród, to po pierwsze, tak? Taka klasyczna definicja państwa mówi, że jest to jakieś terytorium, które zamieszkuje jakaś ludność, które jest ograniczone granicami, który musi mieć granice i który musi mieć aparat przymusu. Aparat przymusu, czyli wojsko, policję, czyli te służby, które jakby są narzędziem sprawowania władzy na danym terytorium. I w związku z tym, jeżeli spojrzymy na państwo polskie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, mamy tam ludność różnego pochodzenia i mamy bardzo szerokie granice. Natomiast mnie niepokoi taka ogromna koncentracja na nas samych i na naszej wyjątkowości. I dlatego chciałam pokazać tę historię w relacji do historii Europy Środkowej, ponieważ występuje wiele analogii między tymi krajami. Istnieją także różnice, ale wiele procesów jakby odbywa się historycznych, politycznych równolegle i one są od siebie zależne, one są współzależne. No my byliśmy, nadal mam nadzieję jesteśmy jeszcze w jakiś sposób, trochę anarchizującą grupą awangardową, która miała 2 najważniejsze hasła i nadal ma na swoim sztandarze, czyli wierność własnemu sumieniu i walkę o wolność osobistą. I gdzieś ta nasza postawa, mówiąca o wolności osobistej, zderzała się z postawami o wolność, które walczyły o wolność polityczną. Teraz zrobiliśmy upadek zupełny, żeby po raz trzeci, bo pierwszy raz zrobiliśmy w latach 80. na rynku krakowskim, drugi raz powtórzyliśmy upadek sentymentu, a trzeci raz dzisiaj podzięce dla tej wystawy oraz też, żeby sobie poleżeć w muzeum. Bo kiedy będzie okazja No poleżeć tak, no, rzadko jest. Naprawdę, proszę Państwa, nie każdy spróbuje poleżeć na przykład jutro w muzeum. Funkcjonujemy 40 lat, więc sami dla siebie jesteśmy po pierwsze klasyką, więc siebie samych powtarzamy, a po drugie jesteśmy też dziełem sztuki, więc gdzie mamy leżeć jak nie w muzeum? Do leżenia. Do upadku.